Czy znasz to warzywo? Liść sałaty, łodyga selera? Właściwie nie smakuje jak żaden z nich. Chrupiący smak grochu i jest bardzo soczysty. Gotuj, jeśli lubisz szparagi, lub pokrój na surowo w sałatce. Wewnętrzna łodyga ma chrupkość podobną do selera, chociaż smak jest łagodniejszy i delikatniejszy i często porównywany do szparagów po ugotowaniu. Liście można używać jak szpinak, jeść w sałatkach, gdy są młode i delikatne, blanszować lub gotować, gdy roślina wciąż dojrzewa. Jest fantastyczna do smażenia na patelni. Chyba w niczym nie przypomina żadnego innego warzywa, ale wiesz, że to sałata? A co więcej, spożywa się jej łodygę, to ona jest głównym celem pod uprawę, a nie liście, choć też są jadalne. Co po niektórzy mogą kojarzyć to warzywo z filmów o azjatyckiej kuchni, popularne są zwłaszcza w Chinach, gdzie ceni się smak z lekką goryczką. Ale czemu właściwie krakowska? W Polsce sałaty te nazywane są głąbikami krakowskimi lub sałatą krakowską, przy czym w wąskim ujęciu jest to tylko jedna z odmian sałaty łodygowej, czyli głąbik krakowski. To jedyna dawniej znana i uprawiana w Polsce. Popularna była zwłaszcza w okolicach Krakowa, gdzie nazywano ją głąbikami, więc do dziś jest często znana jako głąbiki krakowskie. Odmiana łodygowa została wyhodowana w Chinach z sałaty, która trafiła tam około 600-900 roku naszej ery, z rejonu śródziemnomorskiego. Na zachodzie popularyzowana zaczęła być około 1942 roku pod nazwą handlową Celtus. To połączenie nazwy celery, czyli seler, i letus, czyli sałata, ale pozostała rośliną mało popularną. Nie wiadomo dokładnie kiedy i w jaki sposób sałata łodygowa znalazła się na terenach Polski. Nazwa głąbiki krakowskie najprawdopodobniej jest zwyczajowym określeniem wyodrębnionej lokalnie odmiany sałaty łodygowej. Na wsiach w okolicach Krakowa warzywo to było powszechnie uprawiane już w połowie XIX wieku. Głąbik krakowski sadzono powszechnie pod Krakowem jeszcze w początkach XX wieku, lecz po II wojnie światowej jego uprawa stawała się stopniowo coraz rzadsza, aż w latach 60. XX wieku praktycznie zanikła. W drugiej dekadzie XXI wieku podjęto próby uratowania głąbika od zapomnienia. Między innymi w 2019 roku donoszono o reaktywacji jego uprawy i został też zakwalifikowany do projektu Slow Food Central Europe. Czy można więc głąbik krakowski potraktować jako regionalny polski przysmak? Nieskromnie przyznam, że jest to jedna z najłatwiejszych sałat do uprawy. Sałata łodygowa jest warzywem polecanym jako przedplon lub poplon. Ze względu na mniejsze wymagania glebowe i klimatyczne niż inne odmiany sałaty, określana jest jako stosunkowo łatwa w uprawie. Podobnie jak szpinak, sałata jest rośliną o chłodnym klimacie, a dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się wiosną i jesienią. Czy jesteś już zaintrygowany tym niesamowitym warzywem? Sałata łodygowa to roczna roślina należąca do rodziny astrowatych o mocnym palowym korzeniu. Znana jest pod nazwą głąbik, sałata pędowa, głąbik krakowski, lactuca augustana, sałata krakowska, sałata szparagowa, sałata łodygowa. Sałata ta, w przeciwieństwie do innych, nie tworzy główek. Roślina osiąga wysokość do około 50-60 cm, a w okresie kwitnienia do 1 metra. Średnica łodygi przy zbiorze to około 3-4 cm, ale bywają też grubsze. Łodyga może mieć kolor czerwony, zielony lub biały w zależności od odmiany. Jeśli roślina nie zostanie zebrana, w górnej części pędu rozgałęzia się i tworzy kwiatostan. W tej fazie rozwoju pęd drewnieje i nie nadaje się do spożycia, więc pilnuj terminu zbioru. Będzie gotowa do spożycia po 90 dniach od siewu. Wiesz, dlaczego Twoja sałata nie kiełkuje? Głąbiki krakowskie można uprawiać z siewu nasion wprost do gruntu w kwietniu lub lipcu. Stosuje się rozstawę 20×45 cm. Nasiona sałaty łodygowej kiełkują świetnie, więc nie należy ich przykrywać. Kiełkowanie następuje zazwyczaj w ciągu 14 do 21 dni. Nasiona sałaty nie kiełkują w wysokich temperaturach, więc podczas siewu letniego należy bardzo dobrze ją podlewać. Aby pomóc jej dobrze kiełkować, konieczne jest wystawienie nasion na zimno. Namocz nasiona w wodzie o temperaturze pokojowej przez 5 do 8 godzin. Owiń je mokrym ręcznikiem papierowym i włóż do luźnej plastikowej torby. Umieść torbę w lodówce na 24 godziny. Następnie możesz pozostawić je w temperaturze pokojowej, aż wykiełkują lub wysiać bezpośrednio do mieszanki doniczkowej. Po około miesiącu, gdy sadzonki wyrosną do 4-5 liści, przesadź je do ogrodu.
Sałata łodygowa potrzebuje ponad 2 miesięcy, aby wyrosły łodygi, więc w tym okresie potrzebuje dużo składników odżywczych. Sałata łodygowa jest wrażliwa na długość dnia. Gdy dzień jest długi, zakwita. Staje się wtedy niesmaczna, dlatego trzeba przestrzegać terminów siewu. Sałatę łodygową można siać od razu do gruntu albo z rozsady. Siew do gruntu od 15 marca do 15 kwietnia oraz ostatni tydzień czerwca i pierwszy tydzień lipca. Rozsada od 15 do 30 marca, sadzenie do gruntu od 10 do 25 kwietnia, głębokość siewu to 1 cm. Sałata łodygowa dobrze znosi wiosenne przymrozki. Z 3 do 4 g nasion uzyskuje się około 1000 sztuk rozsady, sadzonej w miejscu docelowej uprawy w rozstawie 40 na 25 cm. Siew pod osłonami na rozsadę wykonuje się w połowie marca. Przy siewie do gruntu rzędy wyznaczyć należy co 25 cm, a wschody rozrzedza się, zostawiając pojedyncze rośliny co 20 cm. Można także wysiać nasiona w marcu pod osłonami. Gdy siewki zaczną tworzyć liście właściwe, należy je przepikować do pojedynczych doniczek. Gotową rozsadę sadzi się na grządkach w kwietniu. Młoda roślina jest bardzo smaczna, zielona, podobnie jak sałata. Po przesadzeniu przejdzie w długą fazę rozety. W tej fazie wyhoduje tylko kilka warstw liści przez ponad miesiąc. To dobry moment, aby wybrać dodatkową roślinę, aby uzyskać zielone liście. Pod koniec fazy rozety liści stają się ciemniejsze i krótsze. Tekstura starzeje się i staje się gumowata, a także może mieć gorzki smak. Jest wówczas gotowa do wyhodowania łodygi. Czy jeśli zbiorę młode liście sałaty łodygowej, wpłynie to na jego łodygę? Oczywiście, że tak. Nie zrywaj młodych liści, jeśli chcesz, aby pęd tworzył łodygę dobrej jakości. Stanowisko pod uprawę sałaty musi być słoneczne. W płodozmianie uprawia się ją podobnie jak inne sałaty, jako przedplon dla warzyw wchodzących później na zagony oraz jak poplon po warzywach wczesnych. Sałata ta może być uprawiana w szklarniach jako przedplon do warzyw ciepłolubnych jak pomidor czy ogórek. Sałatę sadzi się również współrzędnie z kalafiorami, a nawet z rzodkiewką i marchwią. Sałaty te uprawia się tam, gdzie wypadły inne rośliny na zagonach. Głąbiki powinno się wysiewać wiosną wprost do gruntu, jak tylko można najwcześniej. Przed siewem dobrze jest zaprawiać nasiona przeciwko chorobom. Do tego celu służy zaprawa nasienna T, która dostępna jest w każdym sklepie nasienno-ogrodniczym. Na 3-gramową porcję nasion daje się troszkę na końcu noża zaprawy nasiennej T. Wszystko należy dobrze wymieszać, np. w małym słoiczku i można siać. Nasiona powinno zaprawiać się tylko w rękawiczkach, a słoiczek, w którym zaprawiamy, używać tylko do tego celu. Zaprawione nasiona głąbików wysiewa się w rzędy co 40 cm na głębokość 1 cm w ilości 2-3 g na 1 m2. Po wzejściu rośliny przerywa się, zostawiając je w rzędzie co 30 cm. Pielęgnowanie polega na odchwaszczaniu i podlewaniu roślin. Gleba pod głąbiki powinna być przeciętna lub żyzna, próchnicza. Odczyn lekko kwaśny do lekkiego zasadowego, pH 6 do 7,5. Sałata łodygowa najlepiej rośnie w pierwszym roku po oborniku. Bardzo lubi stanowiska nawiezione kompostem. Najkorzystniejsze dla niej są gleby lekkie i średnie, bogate w próchnicę, przepuszczalne, lecz jednocześnie zatrzymujące wodę i łatwo się nagrzewające. Głąbiki rosną na każdej glebie, byle niezbyt suchej. Są wrażliwe na brak wody. Rośliny dostatecznie zaopatrywane w wodę mogą dorastać nawet do 80 cm wysokości. Sałata ta ma też niewielkie wymagania, jeśli chodzi o temperaturę. Wsadzanie do gruntu jest możliwe już w kwietniu. Odporność na mróz to do -6 stopni Celsjusza. Podlewanie natomiast powinno być umiarkowane. Głąbiki mają dość mocny system korzeniowy, lubią mieć lekko wilgotną ziemię, ale nie bardzo mokrą. Tolerują jedynie lekkie przesuszenie. Dla zachowania odpowiednich walorów smakowych i soczystości łodygi, będącej podstawą częścią jadalną, sałacie tej należy zapewnić obfitość wody, a w czasie suszy systematycznie podlewać. Najlepiej bez zraszania liści. Bez podlewania pędy w czasie upałów i suszy szybko drewnieją. Jeśli chodzi o nawożenie, to miejsce przeznaczone pod głąbiki należy już jesienią skopać na głębokość łopaty i bez zagrabiania pozostawić na zimę, tak w tak zwanej skibie.
Wczesną wiosną, gdy tylko gleba rozmaźnie i trochę obeschnie, a jest to 3. dekada marca do połowy kwietnia, należy rozsypać w miarę równomiernie nawóz, starannie przekopać go, aby nawóz dobrze był wymieszany z glebą i zagrabić. Głąbik krakowski ma wymagania glebowe mniejsze od sałaty głowiastej, ponieważ ma silniejszy system korzeniowy i głębiej się korzeni. W przypadku słabego wzrostu nawozi się ją saletrą. Dobre efekty daje też stosowanie tzw. gnojówki z pokrzywy z nawozem kurzym. Do nawożenia pod głąbiki nadają się wieloskładnikowe nawozy ogrodnicze, w których znajdują się składniki mineralne potrzebne roślinom w odpowiednich proporcjach. Są to np. Fructus 2, Vitaflor 1 lub Azofoska. Wczesną wiosną należy wysypać w miarę równomiernie jedną z podanych mieszanek nawozowych w ilości 5 kopiastych łyżek stołowych na 1 metr powierzchni. Przy zastosowaniu wiosną Azofoskiej lub Vitafloru powinno się jeszcze raz zasilić rośliny, stosując nawożenie pogłówne w pierwszych dniach czerwca. Daje się 2 pełne łyżki mieszanki nawozowej na 1 m2, rozsypując ją w międzyrzędziach. Przy użyciu wiosną fruktusu nawożenie pogłówne jest zbyteczne. Możesz oczywiście ograniczyć się jedynie do naturalnych nawozów i też będzie ładnie rosła. Na 1 m2 potrzeba 2 g nasion. Do pierwszego siewu nasion wybieramy miejsce słoneczne i osłonięte, aby wcześniej uzyskać plon. Nawożenie jest podobne do nawożenia sałaty głowiastej, z tym, że po każdym zbiorze liści rośliny podlewamy 0,2% roztworem nawozu wieloskładnikowego o dużej zawartości azotu. To naturalnie może być gnojówka z pokrzywy. W pielęgnacji głąbików krakowskich najważniejsze jest odchwaszczanie oraz regularne polewanie roślin. Warzywo to wymaga stale wilgotnej gleby. Czas więc na zbiory. W zależności od odmiany jadalne pędy sałaty łodygowej zbieramy po 10-14 tygodniach od siewu. Jeszcze przed zakwitnięciem rośliny ścinamy łodygi, które osiągają 25-30 cm wysokości. Gdy łodyga zacznie już rosnąć, rośnie szybko. Czas na zbieranie łodyg trwa tylko około 3 tygodni. Zbieraj je wcześniej i jedz, gdy są najlepsze. Gdy zobaczysz pąki kwiatowe, będą już za stare, aby je jeść. Łodygi ścina się po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, jeszcze zanim zdrewnieją. Najpóźniej, gdy na roślinie zaczną pojawiać się pąki kwiatowe. Pamiętaj, że roślin przeznaczonych do spożycia nie powinno się dopuszczać do kwitnienia, gdyż wtedy pędy stają się gorzkie i łyk owaceją. Można zrywać wierzchołkowe listki znajdujące się u szczytu łodygi, ale w zasadzie głąbiki uprawia się dla ich grubego, soczystego pędu. W tym celu ścina się całe pędy i oczyszcza z liści. Głąbików krakowskich nie przechowuje się, ale można je zachować obierając łodygę z liści, obiera się je ze skórki, kroi się na kawałki o długości 4-10 cm i kwasi jak ogórki małosolne do szybkiego spożycia. Naprawdę są doskonałe. Sałaty te mają krótszy okres wegetacji niż sałata głowiasta i dlatego przede wszystkim ze względu na możliwość wczesnego zbioru są szczególnie warte polecenia. Uprawa tej sałaty to sposób, by przez dłuższy czas mieć świeżą sałatę, osiągając z małej powierzchni stosunkowo duże plony. U sałaty łodygowej obrywa się zawsze tylko największe liście, pozostawiając łodygę. Wybija ona dość późno w pędy kwiatostanowe, tak że długo może być obrywana. Sałata liściowa i łodygowa są dobrą paszą dla kur, wpływającą dodatkowo na ich nośność wiosną. Ponieważ sałaty te rosną szybko, a potrzebują mało miejsca, powinien uprawiać je każdy działkowiec, który ma kury. Można je sadzić wszędzie na działce, gdzie jest tylko wolne miejsce, a jeżeli przewidziane są tylko na paszę, to nawet w miejscach zacienionych. Sałaty te mogą być stosowane i do wyznaczania rzędów. Po spełnieniu tej roli powinny być wyrwane i przeznaczone na paszę dla kur. Jeśli chodzi o choroby i szkodniki, jest odporna. Bardzo rzadko sprawia problemy, rośnie zdrowo, jest bardziej odporna niż np. sałata masłowa. Występowaniu chorób grzybowych sprzyjają nadmierne podlewanie oraz podmokła gleba. Dlaczego łodyga pęka? Zwykle dzieje się tak z powodu wysokiej temperatury i zbyt dużej ilości wody lub deszczu. Niektóre odmiany są bardzo soczyste, z cienką skórką i mają tendencję do łatwiejszego pękania. Te odmiany dobrze rosną w chłodniejszej pogodzie. Niektóre odmiany mają jędrny miąższ i grubą skórkę i są mniej podatne na pękanie. Dobrze rosną w cieplejszej pogodzie.
Dlaczego łodyga sałaty wyrasta zbyt wcześnie i jest chuda? Jeśli dodasz dużo nawozu, dużo światła słonecznego i zapewnisz roślinom odpowiednią odległość, a łodyga będzie nadal chuda, to z powodu ciepłej pogody, zwłaszcza w przypadku upraw wiosennych. W chłodnej pogodzie i na wcześniejszym etapie łodyga nie może wytworzyć liści. Później, gdy pogoda się ociepli, łodyga sałaty rośnie szybko i będzie chuda. Bez względu na to, czy jest gruba, czy chuda, łodyga sałaty krakowskiej jest równie chrupiąca i pyszna. A co, gdy Twoja sałata łodygowa jest pusta w środku? Podczas formowania łodygi, jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub nie ma wystarczającej ilości wody, może stać się pusta w górnej części. Oto mała sztuczka w uprawie tego warzywa. Usuń 1/3 do połowy starych liści sałaty od dołu do góry, gdy sałata osiągnie długość ponad 30 cm. Pomoże to w wentylacji i pozwoli łodydze wystawić się na więcej słońca. Łodyga będzie wyglądać zdrowiej i ładniej. W przypadku pojawienia się mszyc na głąbikach można zwalczać je środkami chemicznymi znajdującymi się w sprzedaży w sklepach nasiennych. Są to np. Hosta Quick o karencji 3 dni i Sadofos płynny 30 o karencji 7 dni. Przypominam, że karencja to liczba dni, podczas których nie wolno roślin zbierać w celu spożycia. Mszyce można spróbować zwalczać również środkami niechemicznymi, np. wyciągami z roślin niszczącymi mszyce, a nieszkodliwymi dla człowieka. Roztarte ząbki czosnku w ilości 20-30 g zalać 1 litrem wody i opryskiwać zaatakowane rośliny. Kolejny sposób to liście lub boczne pędy pomidora w ilości 5 kg zalać 2 litrami wody, gotować 40-60 minut. Do opryskiwania bierze się 1 litr tego wywaru na 5 litrów wody. Kolejnym sposobem to zalać zieloną nać ziemniaka w ilości 30 dekagramów 2,5 litrem wody na 3-4 godziny bez gotowania, po czym opryskać rośliny. Najskuteczniejsze wyniki uzyskuje się przy stosowaniu tego zabiegu wieczorem. Kolejnym sposobem jest świeże ziele rumianku w ilości 30 dekagramów zalać 1 litrem wody o temperaturze 70 stopni Celsjusza i pozostawić na 12-14 godzin, po czym można opryskać rośliny. Opryskuje się tak, aby wszystkie rośliny były dobrze zwilżone. Na 1 m2 potrzeba od 0,25 do 1 litra cieczy użytkowej, zależnie od wielkości roślin. Jaka jest wartość odżywcza takiej sałaty? Część jadalna sałaty łodygowej zawiera około 4,5% suchej masy, 2,2% węglowodanów. Znajdują się w niej witamina C oraz E, ponadto jest bogatym źródłem witamin z grupy B, karotenoidów, antocyjanów, wapnia, magnezu i żelaza. Według badań sałata łodygowa ma wartość energetyczną 54 kalorie na 100 g. Zawiera 7 g błonnika pokarmowego w 100 g i nie kumuluje metali ciężkich. Głąbiki są doskonałym źródłem kwasu foliowego, przeciwutleniaczy, potasu, wapnia, żelaza, witamin A, E, K i witamin z grupy B. Sałata łodygowa zawiera także prawie 2 razy więcej witaminy C niż sałata głowiasta. Ze względu na wartość odżywczą oraz niską kaloryczność w 100 g znajduje się zaledwie 18 kalorii, głąbik krakowski jest polecany dla osób na diecie odchudzającej. Głąbiki zawierają sporo wapnia i trochę żelaza z witamin C i prowitaminę A, których jest tym więcej, im liście rośliny są intensywniej zabarwione na zielono i luźniej osadzone na łodydze. Jest to zapewne przyczyną, że wszystkie sałaty listkowe mają znacznie większą wartość jako źródło witamin niż sałaty głowiaste. Liście takie stanowią dodatek do sałatek, natomiast łodyga może być spożywana surowa, gotowana lub kwaszona. A wiesz, jak rozpoznać, czy sałata nie jest łykowata i przerośnięta? Przy przyrządzaniu sałaty spójrz na jej przekrój u dołu. Jeśli ma dziurkę, oznacza to, że jest przerośnięta, a sama część łykowata. Odetnij ją do momentu, aż dziurka zniknie. Obierz łodygi z liści, które możesz zużyć do dań stir fry, oraz ze skórki, która jest twarda i włóknista. W sztuce kulinarnej wykorzystywana jest głównie zgrubiała łodyga, choć jadalne są również liście. Przed spożyciem zwykle obiera się pędy ze skórki i kroi w talarki. Łodygi można spożywać na surowo, np. w sałatkach. Można je też kisić, podobnie jak ogórki, przyrządzić z nich zupy lub dusić. Przyrządzić podobnie jak szparagi.
Sałata łodygowa jest warzywem często stosowanym w kuchni chińskiej, popularnym zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i na Tajwanie. Do uprawy polecane są odmiany sałaty łodygowej, takie jak purpurat. To wyjątkowa odmiana, która łączy w sobie walory estetyczne i smakowe. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością i jest szczególnie ceniona za swoją łatwość uprawy. Możesz cieszyć się tą sałatą przez większą część roku, gdyż możesz ją siać zarówno wiosną, jak i jesienią. Piękne purpurowe liście będą nie tylko ozdobą Twojego ogródka, ale także smakowitym dodatkiem do różnych potraw. Sałata łodygowa Karola to sałata średniowczesna, odmiana polecona do uprawy w polu wczesną wiosną i jesienią. Występuje też w barwie zielonej. Głąbik krakowski to odmiana o zmiennych cechach morfologicznych. Nadchodzi wiosna. Czy jesteś gotowy, aby wyhodować swoje sałaty łodygowe spod Krakowa? Mam nadzieję, że ten film jest pomocny. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Subskrybuj, polub i skomentuj, aby wesprzeć mój kanał. Do zobaczenia następnym razem.